Cześć, z tej strony Maciek Sychowiec z Eurowizja.org. Jest z nami reprezentant Polski na 61. konkursie piosenki Eurowizji, Michał Szpak. Cześć Michał. Dzień dobry. Czy już zdążyłeś się zaklimatyzować w Sztokholmie? Myślę, że Sztokholm jest tak przyjaznym miastem, że tu nawet niepotrzebna jest więcej niż godzina, żeby się móc zaklimatyzować. Ostatni raz, kiedy nasza strona miała okazję z Tobą rozmawiać, to było w Amsterdamie. I od tego czasu byłeś w Tel Awiwie, w Londynie. Czy zdążyłeś się już w jakiś sposób przyzwyczaić do tego eurowizyjnego klimatu i całej otoczki związanej z konkursem piosenki Eurowizji? Wiesz co, tak naprawdę ten klimat takich festiwali, bo ja uważam, że to jest festiwal muzyki europejskiej tak naprawdę, jest mi znany w mniejszym wymiarze, więc nie miałem z tym problemu, żeby jakkolwiek się zaklimatyzować ogólnie w całym tym galimatiasie. I podczas tych różnych imprez, w których brałeś udział, miałeś okazję poznać innych uczestników. Czy zdążyłeś się z nimi jakoś w jakiś sposób zaprzyjaźnić, a jeśli tak, to z kim? Wiesz co, jeśli chodzi o przyjaźnie z uczestnikami, jest ich w sumie dużo, w sensie wiadomo, że przyjaźń to jest za duże słowo, ale reprezentantka Serbii, Białoruś, dzisiaj poznałem reprezentantkę Australii, która jest naprawdę, no wydaje się być mega skromną i pozytywną osobą. Myślę, że ze wszystkimi ludźmi, z którymi miałem kontakt tam, czyli w Amsterdamie, w Tel Awiwie i w Londynie, cały czas spotykając siebie na drodze wymieniamy ze sobą kilka słów. Wczoraj było jam session tutaj na dole, wszyscy śpiewali, słuchaliśmy muzyki, było jakby absolutnie w chwili obecnej nie czuć takiej atmosfery rywalizacji i mam nadzieję, że zostanie tak do końca. Przed przyjazdem do Sztokholmu na lotnisku Chopina w Warszawie zostałeś pożegnany przez sporą rzeszę fanów. Co to dla ciebie znaczy? Wiesz co, to jest ogromne wsparcie, dlatego że, no, szczerze powiem, że ja absolutnie nie spodziewałem się tego, jak dużo osób przyjdzie na to lotnisko mnie pożegnać, więc no, to był niezwykły prezent, który dał mi tylko kopa do tego, że no, czas na ostre zawody. Wczoraj miałeś swoją pierwszą próbę i mogłeś się zapoznać z całą eurowizyjną infrastrukturą. Czy tak to sobie wyobrażałeś? Czy spełniło to twoje oczekiwania? Czy było to zupełnie z innego świata? Znaczy, wiesz co, to co zobaczyłem absolutnie zrobiło na mnie wrażenie, ale myślałem, że będzie to bardziej spektakularne mimo wszystko. A jakie są twoje oceny po twojej pierwszej próbie? Ja z próby jestem nie do końca zadowolony, ale jest jeszcze czas na drugą próbę, gdzie będziemy ustalać ostatnie prace kamer i myślę, że będzie dobrze. W sensie, że już jest dobrze, ale chcę zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Oglądając właśnie próbę z twoim udziałem, miałem wrażenie, że nie ma żadnej rzeczy, która by sprawiała tobie trudność na scenie. Czy jest coś związanego z tą piosenką oraz z tym występem, co jest wciąż dla ciebie wyzwaniem? Ta piosenka sama w sobie jest dla mnie wyzwaniem, co doprowadza do takiej sytuacji, że chce mi się ją śpiewać nieustannie, że chcę ją eksplorować, dlatego że to jest bardzo trudny numer. I żeby go zaśpiewać, trzeba włożyć naprawdę dużo siebie, dużo emocji i dużo energii, więc naprawdę lubię śpiewać ten numer, dlatego że on jest wyzwaniem sam w sobie. Ostatnio w polskich mediach Maryla Rodowicz stwierdziła, że tam, gdzie pojawia się Szpak, tam inni przegrywają. Jak myślisz, czy będzie miało to też przełożenie na konkursie Eurowizji? I w zasadzie na co liczysz? Na jaki wynik? Wiesz co, jeśli chodzi o panią Marylę Rodowicz, to jest mi niezmiernie miło, bo uważam, że to jest wielki komplement.
To, co mnie tutaj czeka, tak naprawdę nie jest zależne tylko ode mnie. To jest głosowanie państw. Niektóre państwa głosują też zazwyczaj na siebie, w związku z tym jest to też jakaś rozgrywka. Są też faworyci. Ja przyjechałem tutaj zaprezentować siebie i spróbować zaczarować widza przez te 3 minuty, kiedy będę stał na scenie. Co się stanie, tego nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Chcę przejść do finału, bardzo byłoby mi miło, gdyby tak się stało. Jeśli nie, mam bardzo dużo pracy w Polsce. Absolutnie zależy mi na tym, żeby wyszło tutaj wszystko jak najlepiej i za to trzymam kciuki. Jestem nastawiony tylko pozytywnie. Praktycznie w dużej mierze od marca twoja obecność w mediach jest związana z konkursem Eurowizji. I przez ten czas wiele prób, wiele przygotowań, wiele imprez okolicznościowych. Jak myślisz, jaką lekcję daje tobie Eurowizja? Wiesz co, to pytanie jest, można odpowiedzieć na nie w różny sposób. Przede wszystkim jest to krok do kolejnego, do osiągnięcia kolejnego poziomu w swojej drodze artystycznej. Jest to kolejne doświadczenie, które uczy mnie, że pomimo tego, że to jest ogromny konkurs, trzeba być zawsze sobą i trzeba mieć ogromny zapał, ale też studzić się, dlatego że docierają do nas tylko jakby nieliczne sygnały, jak jest, dlaczego tak jest, opinie od różnych osób, a co tak naprawdę się wydarzy w finale czy tam w półfinale, to jest zagadka. Nikt nie wie, nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie. Dlatego też po prostu trzeba rozsądnie podejść do tematu. I odnośnie konkursów, miałem okazję zapytać ciebie na konferencji prasowej, ponieważ najpierw był X Factor, potem Festiwal Piosenki Rosyjskiej, wygrana w Opolu, no i teraz Eurowizja. Taką, można powiedzieć, że masz taką żyłkę sportowca. I jak myślisz, ponieważ jest wiele artystów, którzy twierdzą, nie, konkursy to i muzyka to są zupełnie dwie wykluczające się rzeczy. Nie można rywalizować w muzyce. Jednak twój przypadek pokazuje, że pewien rozwój artystyczny jest też związany w pewien sposób z rywalizacją. Absolutnie uważam, że jeśli poznamy świat muzyki klasycznej, to świat muzyki klasycznej jest oparty tylko i wyłącznie na konkursach. Robi się audycje, przesłuchania, na których dostaje się angaż lub też nie. Tak samo jest w świecie, nie wiem, baletu czy ogólnie tańca. To wszystko opiera się na rywalizacji i muzyka to też jest rywalizacja sportowa, dlatego że my musimy mieć bardzo dobrą kondycję, żeby móc śpiewać, żeby wszystko funkcjonowało, musimy o siebie dbać, musimy odpowiednio się odżywiać, więc jakby uważam, że muzyka jest rywalizacją. Nie wiem, czy do końca jest sportową, no chyba raczej nie, ale sam fakt tego, że powstają top 10, różne listy przebojów, no to jest to samo, jakbym brał udział w jakimś triatlonie. Będę pierwszy, to będę pierwszy, bo włożyłem w to dużo pracy po prostu. Jeszcze poprosiliśmy naszych czytelników, aby wykazali się inwencją i jeśli mieli chęć, zadali tobie pytanie. I wybraliśmy kilka pytań i pozwolę sobie skorzystać ze ściągi. I pierwsze z nich, Marcin Wolniak pyta, gdybyś miał postawić sporą kwotę w zakładach bukmacherskich na jeden wygrany kraj, to który byś obstawił? Ja nie jestem hazardzistą, więc absolutnie nie mam w tym roku faworyta. Zostawiasz to innym, rozumiem? Absolutnie. Są bukmacherzy, którzy mają za zadanie obstawiać. Ja jestem artystą bo mam się przyłożyć do swojej pracy, do tego, co będę robił na scenie. Teraz będzie
będziesz miał okazję obronić się, ponieważ Robert Bulczak pyta się, dlaczego na scenie pojawia się kwartet smyczkowy, choć tego instrumentu nie da się wychwycić z utworu? No to jeśli się nie da tego instrumentu wychwycić z utworu, to znaczy, że ktoś ma bardzo słaby słuch. Bo tak naprawdę ten utwór jest złożony z partii skrzypiec, więc no... Jak ten pan ma na imię? Robert. Panie Robercie, proszę się wsłuchać. I taką odpowiedź przyjmujemy. Kinga Borowska natomiast się pyta. Michał, mówiłeś kiedyś, że wierzysz w przeznaczenie i znaki. Co, jeśli wolno zapytać, przyśniło ci się pierwszej nocy w Sztokholmie i czy było tam coś, co mógłbyś uznać za dobry znak? Miałem jakiś sen, ale nie pamiętam absolutnie. Wiem, że to było jakieś starcie. Może chodziło o to, że będę się ścierał pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. Oczywiście, ale nie pamiętam tego snu i jakby życzę sobie jak najlepiej, bo jestem pozytywnym człowiekiem, lubię to, co dobre, więc... Czy masz jeszcze jakąś wiadomość dla czytelników Eurowizja.org? Jeśli ta wiadomość dociera nie tylko do Polski, ale też za granicę, no to mogę poprosić tylko ludzi, którzy mieszkają poza granicami Polski lub też mają możliwość wysłać SMS-a na reprezentanta Polski, czyli na mnie i na piosenkę Color of Your Life. Proszę to uczynić, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że rozkocham Was w swoim numerze na żywo 12 maja w Sztokholmie.